Wznawiam obrady i proszę panią skarbnicą o kontynuację. W zakresie wydatków bieżących budżetu dokonano zwiększenia na zakup energii oświetlic wiejskich o kwotę 5 tysięcy złotych w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy Wałbrzych dokonano zmian w ramach działu 750 Administracja Publiczna, rozdział 750 23 Urzędy Gmin, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 13 tysięcy złotych. Zmiany te pozostają bez wpływu na wynik budżetu. Jeżeli chodzi o stronę majątkową wydatków, to dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo o kwotę 20 tysięcy złotych. Plan po zmianach wynosi 326 tysięcy złotych i na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z tak zwanego dawnego POZ-u w kwocie 120 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Dokonano również zwiększenia planu na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Obryte o kwotę 30 tysięcy złotych. Plan o zmianach wynosi 130 tysięcy i budowę siłowni plenerowej z urządzeniem Street Workout w miejscowości Obryte o kwotę 6,5 tysiąca złotych. Plan po zmianach 124,5 tysiąca złotych. Zwiększono również plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Grudek Żądlowy o kwotę 30 tysięcy złotych i w miejscowości Psary 10 tysięcy złotych. Zadania te będą realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które gmina otrzymała w roku 2021. Po stronie zmniejszeń planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu na realizację zadań pod nazwą rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grudek Nowych o kwotę 40 tysięcy złotych oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo-Barcene 50 tysięcy złotych. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na bieżący rok o kwotę 16 700 zł. Po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu, który obecnie stanowi planowany deficyt w kwocie 4 231 868 zł 31 groszy. Pokrycie deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 650 tysięcy złotych. Środkami na uzupełnienie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 440 853 zł 2 grosze. W tym są środki na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Tosznawiew w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 763 669 zł 85 groszy. Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz środki, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zostały niewydatkowane w roku poprzednim w kwocie 14 671 zł 17 groszy. I kolejne źródło pokrycia planowanego deficytu to wolne środki w kwocie 1 141 015 zł 29 groszy. Plan przychodów w związku ze zmianą wyniku budżetu również uległ zmianie i stanowi 4 901 804 zł 31 groszy. Przychody obejmują emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 319 936 zł, wolne środki w kwocie 1 141 015 zł 29 groszy oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 440 853 zł 2 grosze. Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę 669 946 zł. Planowana kwota długu
na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 5 994 623 zł 10 groszy, co stanowi 24,27% planowanych na ten rok dochodów budżetu ogółem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę pytań. Także najpierw zajmiemy się punktem 6, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Obryte. Czytam uchwałę. Uchwała nr 32 łamane 222 łamane 2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Obryte. Na podstawie odpowiednich przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Obryte uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Obryte na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Obryte. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kwiatkowski Krzysztof. Za. Deptuła Marcin. Za. Paweł Paweł. Za. Jaskulski Sławomir. Za. Król Sławomir. Za. Czerska Krystyna. Za. Raczkowski Władysław. Za. Aleksa Krzysztof. Jestem za. Rytycki Franciszek. Seroka Dariusz. Za. Smyk Dariusz. Za. Wilczyńska Renata. Za. Wyszkiewicz Krzysztof. Za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Obryte na 2022 rok. Proszę Panią Skarbnik o przeczytanie. Uchwała nr 32 łamane na 223 łamane na 2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Obryte na 2022 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Obryte uchwala co następuje. Wprowadza się paragraf pierwszy ustęp 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 404 zł 94 grosze. Ustęp drugi. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 24 701 416 zł 15 groszy. W tym podpunkt pierwszy. Dochody bieżące budżetu gminy w kwocie 22 5 183 zł 77 groszy. Ustęp drugi. Dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie 2 696 232 zł 38 groszy. Budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 59 700 zł. Podpunkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 000 zł. Ustęp drugi. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 200 zł. Podpunkt drugi. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 000 zł. Ustęp trzeci. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36 500 zł. Podpunkt drugi. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł. Ustęp czwarty. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 28 933 284 zł 46 groszy. W tym podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące w kwocie 21 608 106 zł 25 groszy. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe w kwocie 7 325 178 zł 21 groszy. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 231 868 zł 31 groszy, który zostanie pokryty. Podpunkt pierwszy. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 650 000 zł. Podpunkt drugi. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 440 853 zł 2 grosze. Podpunkt trzeci. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 1 141 015 zł 29 groszy. Ustęp 2. Przychody budżetu w wysokości 669 936 zł. Emisja papierów wartościowych 669 936 zł. Przeznacza się na rozchody w wysokości 669 936 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 19 936 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 650 000 zł. Ustęp 3. Przychody budżetu w wysokości 4 901 804 zł 31 groszy. Rozchody w wysokości 669 936 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Obryte. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania przedstawionej uchwały. Kowski Krzysztof. Za. Petruła Marcin. Za. Alba Paweł. Za. Askulski Sławomir. Za. Król Sławomir. Za. Krzyszewska Krystyna. Moskowski Władysław. Za. Aleksa Krzysztof. Jestem za. Franciszek. Steroka Dariusz. Za. Myk Dariusz. Za. Dziewczyńska Renata. Za. Idziesz Krzysztof. Za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Punkt 8. Wolne wnioski informacji. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę Pan. Paweł. Panie wójcie, mam taką prośbę, zarastają strasznie drogi i pobocza przy drodze gminy. Po sąsiedztwie jakieś sadike Śpusy, dawna szkoła, ten pustostan się robi tunel i tam na stadniczcu od państwa Petrykowskich po lewej stronie tam do samego lasu też robi się tunel. Nawet go nie ucinamy. Dziękuję. Proszę Pan Radny. Jak Panu wspomniał, to będzie ja. Panie Wójcie, wykluczona jest droga między Krótkiem a Kobiety? Nie ma. Nie. Ja się prosiło, bo te lodziarze stają i na radar mam się wzięli. Nie wykluczona jest zgłoszony do powiatu mają wielkości. że nie ma pobocza, po prostu nie mogą przejść. Żeby było widać. Tak, tak. Ja też jestem za. Panie wójcie, ja chciałem się dołączyć tam do tych krzaków. Ja tam dzwoniłem do powiatu. Obiecali, że to zrobią. Na razie od poniedziałku cisza. Poczekam jeszcze. No te drogi zarastają, naprawdę. No tam wyjeżdżać z drogi nie można z tego, bo tam gospodarka z którym się wychili trzeba. To jest zagrożenie. Jest jeszcze jakieś pytania? Kto chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam do drugą sesję Rady Gminy Obryte. Dziękuję. Najważniejszy punkt, ale zaczynamy.